A tymczasem nie chcę nic mówić, ale mam nowego kumpla. Cześć, cześć słodziaku. Cześć słodziaku. Patrzcie, jaki jest śliczny, słodki osioł. Ja mam fioła na punkcie osłów. Moje serce zostanie już na zawsze w rondzie w tej sytuacji. Kupiłem ci jabłuszka. Zaraz będziesz przekupiony. Za co się kocha osły? Osły się kocha. Cześć! Tak, chcesz następne jabłko? No dobra, dobra. Osły się kocha za wszystko. Za te piękne wafle, chwytne, są takie słodziaste. Nos, z którego takie ciepłe powietrze wylatuje, aksamitny. Długie uszy. To jest w ogóle większa wersja osioł afrykański. Poczekaj, bo cię trochę zaplątałeś. Już się tobą zaopiekuję. Weźmiemy jabłuszko tutaj kolejne. Jabłuszko, proszę bardzo. Proszę bardzo. No i kolega tutaj już jest zadowolony. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. A ja opowiem trochę więcej o osłach, skoro mamy taką wybitną okazję. Otóż osły to są zwierzęta, które zdarza się, znalazłem kilka razy rankingi zwierząt, które służą do terapii. I osioł wygrywał bezapelacyjnie w wielu takich zestawieniach, bo do osła można się niesamowicie, niepowtarzalnie przytulać. To znaczy osły przytulanie w przeciwieństwie do koni na przykład bardzo akceptują, wręcz samego potrzebują, bo osły są inaczej skonstruowane społecznie, jako stada. One są zorganizowane w takiej strukturze płaskiej, nie ma hierarchii i w naturze jest tak, że osły się zbijają na noc w taką kupę, gdzie stoją głowami do siebie, po to, żeby można było w razie ataku hien na przykład wierzgać tylnymi nogami, kopytami się bronić. I behawioralnie to jest tak wszystko zorganizowane, że osioł jest bardzo kontaktowy. To nie jest tak, że tylko ja mam frajdę z tego, że go dotknę, tylko on też tego potrzebuje. Mogę się powymądrzeć, bo mam kilku kumpli oślastych i sporo epizodów ośli w moim życiu już było. Mam też przyjaciela Wiktora, osła, który mieszka w Dolinie Będkowskiej. No a teraz mam nowego przyjaciela, którego teraz będę musiał jakoś chyba też nazwać, bo nie wiem, na razie nazwijmy cię roboczo Blondi. Blondasie, słodziaku. Na domiar złego, czy też na domiar wszystkiego najlepszego, ronda ma również do dyspozycji fantastyczne góry z takimi skalistymi akcentami. Tam zaraz zejdziemy na dół do takiej doliny z fajnymi formacjami, gdzie spotkałem jedynych dzisiaj ludzi właściwie tutaj, wspinaczy skałkowych. Krótko mówiąc, dla kogoś z Polski fajne, skaliste, takie dość drapieżne, no dla nas też egzotyczne dosyć te góry tutaj. Pięknie uzupełniają i pasują w ogóle do rondy miasta na krawędzi. Także razem tworzą kompletny zestaw, zwłaszcza dla ludzi aktywnych. Mówiąc zupełnie szczerze, to jest kompletnie błędne i nie do wiary. Te widoki, ta przestrzeń, która się prawie nie kończy, te sępy krążące w powietrzu, i ten widok w dół niesłychany, te domy na dole. Nie mogę się od tej rondy uwolnić, bo szczerze mówiąc przyjechałem do niej
już kilka dni temu i ciągle odkrywam jakieś nowe zakamarki. I zachwyt tylko i wyłącznie się pogłębia, chociaż jednocześnie miesza się też coraz bardziej z dojrzewaniem takiej, może nie wiedzy, ale wyczucia tego kraju. Hiszpania, która mnie w specyficzny sposób zawsze fascynowała. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nieprawdopodobne. Ja jestem po lekturze całego mnóstwa materiałów na temat tego miasta i kraju. Między innymi wczoraj zacząłem, a dzisiaj rano dokończyłem oglądać sobie film z 1940 bodajże roku. Wtedy bardzo świeży, aktualny. Ekranizacja książki Ernesta Hemingwaya, wspominanego już Komu bije dzwon. Nie widziałem nigdy tego filmu. I zresztą myślę, że mało kto go u nas oglądał, bo no w specyficznym roku powstał. I opowiadał o historii, która oczywiście nie jest nieznana w Polsce, bo o wojnie domowej, generale Franco i tak dalej, to wszyscy teoretycznie sporo wiemy. Problem polega na tym, że jak zwykle w każdej historii znamy tylko tą powierzchowną wersję, taką najbardziej widoczną warstwę, niekoniecznie drugie dno. Teraz jakby o to drugie dno mi chodzi, bo Ronda wzbudza ogromne emocje jako miasto, podoba się turystom, jest śliczna, jest bardzo romantyczna, ale jej grawitacja, a mają ogromną, nie wynika z tych jasnych stron charakteru. Ja mam taką tutaj hipotezę, że o wszystkim przesądza mroczna część jej charakteru, a to jest miejsce, w którym dużo się działo złych rzeczy, miejsce wielu dramatycznych zdarzeń, a jakby celem dzisiejszego filmowania będzie wspólny powrót na most, który tak się strasznie wszystkim podoba. Tłoczą się tam tłumy turystów dzisiaj, wszyscy robią sobie radośnie zdjęcia, a mnie po obejrzeniu Komu bije dzwon i zagłębieniu się w historii Rondy, bo akcja Komu bije dzwon toczy się właśnie tutaj, w tych górach i w tym mieście, kręci się wokół takiego zdarzenia tragicznego, które miało miejsce właśnie na tym moście, ponieważ tutaj doszło do energicznego ludobójstwa, w którym tłumy mieszkańców Rondy spędzone do centrum, właśnie w okolicy tego mostu, dokonały rzezi 500 zwolenników, bo warto tutaj zaznaczyć, że w tych regionach dominował żywioł republikański. Więc w Rondzie dokonano aresztowań ponad 500 zwolenników generała Franco i prawicowej rebelii. Zamknięto ich chyba w ratuszu. No i potem spędzono do centrum praktycznie wszystkich mieszkańców miasta. Ustawiono taką ścieżkę zdrowia, tak to się czasami nazywa, to znaczy setki mieszkańców z cepami się ustawiły w dwa rzędy ludzi. Przez te rzędy przepędzano zwolenników generała Franco właśnie, młócąc ich tymi cepami. Ci, którzy przeżyli, byli na końcu zrzucani z tego mostu 100 metrów w dół na skały, a ci, którzy nie przeżyli, lecieli ich ślad. I tak zamordowano w tym miejscu ponad 500 ludzi, czyli no niezależnie od tego, jakby kto kogo zabijał, bo to dwie strony, jak w każdym konflikcie, każda miała swoje racje, jest strasznie trudne nie będziemy tego tutaj teraz osądzać, rozsądzać. Oczywiście nie taka rola nasza, więc niezależnie od ocen moralnych i historycznych,
no to musimy mieć świadomość, że było to po prostu klasyczne ludobójstwo. No i teraz brakuje w tym miejscu jakiegokolwiek upamiętnienia tego faktu. Nie ma ani, czy ja przynajmniej nie znalazłem żadnej rzucającej się w oczy tablicy czy czegoś i wydaje mi się, że to jest mocno związane z tym, czego uczyła mnie pani profesora Wachojecka w Bielsku-Białej, że po raz któryś, zacytuję Mateusz, żeby otworzyć szafę z trupami, muszą przeminąć 3 pokolenia. No i tu w rondzie musimy mieć świadomość, że te 3 pokolenia jeszcze wcale nie minęły. Tam ta masowa egzekucja, która, o czym mówią bohaterowie, o patrzcie jaka formacja skalna tutaj się wyłania, nie wiedziałem o niej wcześniej. Super. Jakby jednym z celów tego masowego zaangażowania mieszkańców w zabijanie przeciwników, no to jest taka trochę akcja jak w polskim Pokłosiu. To w pewnym stopniu tak o tym pisze Hemingway. Chodziło o to, żeby w mordowanie zaangażować jak najwięcej miejscowych mieszkańców, żeby w razie czego współdzielić winę, żeby emocjonalnie współuczestniczyć. Żeby to nie było zwalone na kilku jakichś tam aktywistów, partyzantów, tylko żeby wszyscy byli w tym umoczeni. Także niesamowita, mroczna historia, która działa trochę, myślę, że w wymiarze zasadniczo odnoszącym się do podświadomości ludzi, którzy odwiedzają dzisiaj rondę. Jest to historia, która wzmacnia odbiór tego miejsca emocjonalny. Nawet jeżeli ludzie tego są nieświadomi, to jak wiemy z takich klimatów buduje się genius loci, więc tutaj to genius loci zostało po uzupełnieniu naszej wiedzy dotychczasowej oraz takich pierwszych wrażeń, tych pozornych emocji związanych z tym, że ślicznie, ładne domki, fajne góry, piękne widoki, nagle dęt, urwisko, przepaść. To jak to podsumowywałem z Olą, moją partnerką, różnica między Rondą a Krakowem jest taka, jak to wygląda w momencie, kiedy patrzymy na przejście z jednego miasta do drugiego. Czyli z Krakowa jest ze starego miasta katolickiego, przechodzi się do żydowskiego miasta Kazimierz przez ulicę Dietla, a tutaj przechodzi się przez przepaść, spektakularną 100-metrową przepaść, która wprowadza do duszy tego miasta te elementy, które normalnie w świecie fabuł tworzą czarne charaktery. Czyli mroczna, krwawa historia egzekucji, zresztą nie jednej, bo myślę, że miasto na krawędzi, które przemierzamy, te sępy, które się unoszą tu w powietrzu w poszukiwaniu gdzieś roztrzaskanych na dole tam ciał, czy to ludzkich, czy innych, ale one tu krążą, więc nie robią tego bez przyczyny. Z doświadczenia wiedzą, że prędzej czy później coś spadnie. Więc miasto na krawędzi to nie tylko romantyczne tiruriu, tylko tutaj się ludzie z ludźmi nie certolili w historii. Zresztą tych 500 frankistów to nie były jedyne ofiary zrzucone z tego mostu. Takie historie działy się tutaj wcześniej nie raz, tylko może na mniejszą skalę. Natomiast ja myślę, że to też jest miasto samobójców. Bardzo łatwo tutaj sobie odebrać życie. Mam taką hipotezę, że most Porte Nueve jest pierwowzorem scenografii znanej nam z gry o Tron, gdzie był taki pałac w górach z dziurą w posadzce sali głównej, z której zrzucano tam jakichś różnych nieszczęśników w dół. Więc wydaje mi się, że George Martin mógł się inspirować właśnie Rondą w tej kwestii. No i co? I jak do tego dołożymy takie praktyczne argumenty na temat wykorzystywania tej przepaści do takich dosyć, umówmy się,
dramatycznych akcji, no to tutaj republikanie, którzy mieli niedobory, jeżeli chodzi o amunicję, dodają jeszcze argument racjonalny całkowicie. Chodziło o to, żeby nie marnować amunicji. Wróciliśmy w okolice Plaza del Toro. Tutaj kolejny składnik mrocznej hiszpańskiej duszy. Jeden z uczestników rytuału Corridy, Bandoleriero, pieszy, który wbija taki szpikulec w garb byka podczas walki, po tym jak wstępnie byk został zmęczony przez toreadorów i picadora. Po tych wchodził na scenę zabijacz, czyli matador, i tego byka zmęczonego, zamęczonego mordował na oczach tysięcy ludzi zgromadzonych w takich obiektach w całej Hiszpanii. No jest to jakiś niewątpliwy wsad do tego, co siedzi w hiszpańskiej duszy. No bo jednak masowe, zbiorowe delektowanie się mordowaniem na żywo, co trochę średnio pasuje do naszych czasów według mnie. No ale oczywiście no, historia jest dużo bardziej okrutna, niż byśmy sobie tego życzyli, również współcześnie. Dlatego jak czytałem sobie dzisiaj o wojnie domowej w Hiszpanii, to uświadomiłem sobie parę nowych takich refleksji pojawiło się w mojej głowie, ponieważ po pierwsze zrozumiałem, że morysków, czyli zmuszonych do nawrócenia się na religię chrześcijańską, katolicką, postmaurytańskich mieszkańców Hiszpanii w gruncie rzeczy nigdy nie wysiedlono. Wysiedlono tak naprawdę tylko wąską elitę, a cała reszta została tutaj. I ci wszyscy śniadoskórzy Hiszpanie autentycznie są naprawdę potomkami tych morysków, nad którymi panowanie utrzymywała jakaś tam chrześcijańska elita. Potrzebowała ich jako taniej siły roboczej w latyfundiach, na polach. Więc ta społeczność, która dzisiaj zamieszkuje Hiszpanię, to są ludzie, którzy są spadkobiercami tamtych czasów. I teraz w miarę już współczesna nam wojna domowa hiszpańska to była w pewnym sensie wojna pomiędzy katolicką elitą z czasów rekonkwisty, a ludem tym powszechnym, wśród którego jakiś procent, nie wiem dokładnie jaki, to byli potomkowie morysków, oczywiście wymieszani. Po kilkuset latach to już w ogóle był jeden wielki miszmasz. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że brutalność tej wojny domowej, a była ona dość niezwykła, 500 000 ludzi zginęło wtedy w Hiszpanii. Ja postanowiłem nie wchodzić do Muzeum Corridy, bo zupełnie mi ten temat nie pasuje, nie gra w mojej duszy, chociaż doceniam jego jakby ekscytującą, w negatywnym tego słowa znaczeniu często, rolę w dekonstruowaniu pojęcia, jakim jest Hiszpania. Krótko mówiąc i podsumowując już rondę, bo będziemy kończyć naszą przygodę z tym miastem pomalutku, wybrałem na miejsce pożegnania rondo jakichś tam romantyków, viajeros romanticos. Krótko podsumowując, wygląda na to, że wszyscy mieszkańcy tego pięknego, romantycznego miasteczka są potomkami seryjnych morderców. Już widać nomada. Teraz wysiadła wspoma elektryczna, ale bym dostał tutaj bęcki na zwykłym rowerze. Wyskoczyła mi bateria na tych wertepach, hamulcach. Patrzcie. Jest nomad. Jest nomad. A w nomadzie czeka na nas we własnej osobie pan Miś. Gdzie jest pan Miś? Panie Misiu, proszę się tutaj pokazać w swoim apartamencie. Pan Miś!
Cześć, panie misiu. No chodź tu, wskakuj, wskakuj. Nie chcesz... On nie chce. On zaprezentuje swój apartament później. Teraz chce iść na spacer. Już ci zabieram. Czekaliśmy z Miśkiem chwilę, aż słońce wyjdzie zza chmur, żeby nagrać jeszcze ostatnie zdanie, bo udało się nam wysnuć taką refleksję końcową. Strategicznie należy ta technika myślenia do moich ulubionych, nazywa się One Sentence Strategy, czyli uchwycenie fenomenu miasta w jednym zdaniu. I w przypadku rondy to jedno zdanie brzmi mniej więcej tak: stałe poczucie zagrożenia w tak pięknych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody, bo i historii i architektury, ale stałe poczucie zagrożenia nad tą krawędzią, przepaścią. I wyjeżdżamy stąd.